Porozmawiajmy sobie teraz o wsparciu wrażliwym na doświadczenie traumy. Wsparciu, które uwzględnia doświadczenie sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych. Tego typu podejście stosowane może być w różnych kontekstach funkcjonowania, na przykład w edukacji, w zdrowiu psychicznym, bądź w postępowaniu ze sprawcami nieletnimi. Ważne, żeby zrozumieć, że podejście to skoncentrowane jest na zasobach osoby, z którą pracujemy. To jest podejście osadzone o budowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, bezpieczeństwa emocjonalnego. To jest podejście, którego celem jest dążenie do odbudowania tego, co jest deficytowe w doświadczeniu sytuacji kryzysowych i traumatycznych, a więc dążenie do odbudowania poczucia kontroli i siły. To jest podejście całościowe. Ono postrzega osobę jako całość. Zachowanie danej osoby jest również interpretowane w kontekście całej historii tej osoby, a nie wycinku tu i teraz. Zadajemy sobie pytanie właśnie o to, dlaczego dana osoba zachowuje się w taki inny sposób i zadajemy sobie pytanie, co my możemy z tym zrobić. W podejściu tym trauma jest doświadczeniem ważnym, ale nie definiującym danej osoby. Zachowanie tak naprawdę w tym kontekście, nawet jeżeli jest trudne, nie stanowi problemu, który należy rozwiązać, ale my poszukujemy tak naprawdę mechanizm, powodu tego zachowania. Tutaj troszkę zmienia się nam akcent i punkt naszego zainteresowania. W związku z tym nie jesteśmy zainteresowani detalami traumy, ale tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, co my możemy z tym zrobić, aby ta trauma nie definiowała życia danej osoby i co możemy zrobić, aby móc funkcjonować w sposób adekwatny tu i teraz. To jest podejście zorientowane na zasobach, na tym, co dane dziecko, dana osoba posiada, na jej zdolnościach oraz na dążeniu do stymulowania procesów, które pozwolą tej osobie wzrastać i również uruchamiać mechanizmy samoleczenia. Doświadczenie traumy, tak jak powiedziałem, ono zmienia szereg różnych sfer funkcjonowania. Zmienia to, jak widzimy, spostrzegamy świat. Świat jawi się jako zagrażający, niebezpieczny. Pojawiają się deficyty w zachowaniu, w wchodzeniu w interakcje społeczne, w regulacji emocji. Pojawiają się również deficyty rozwoju fizycznego. I to, co my możemy zrobić jako nauczyciele, nauczycielki, jest trudne do przecenienia. Tak naprawdę nasza praca osób w szkole mających do czynienia z uczniami, uczennicami jest kluczowa w kontekście przede wszystkim odzyskania poczucia bezpieczeństwa. My możemy organizować otoczenie, stwarzać warunki, które tak naprawdę będą sprzyjać przejściu od tego zakotwiczenia się w trybie walcz, uciekaj, zastygaj i przeklikania się niejako do trybu wzrostu. Również istotną rolą szkoły, nauczycielek, nauczycieli czy osób uczestniczących w procesie edukacyjnym jest trudna do przecenienia w kontekście odzyskania kontroli nad swoim życiem. To są 3 takie kluczowe aspekty, które jak najbardziej mogą być realizowane przez osoby w szkole, różne osoby uczestniczące w procesie kształcenia. Możemy wymienić szereg różnych zasad, reguł Kciuka, które są przejawem właśnie wsparcia wrażliwego na doświadczenie traumy. Przede wszystkim
Pierwszą taką zasadą jest, że trauma sama się nie zabliźni. Nic się tutaj samo nie podzieje. Osoba doświadczająca sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej wymaga pomocy. I myślę, że warto, żeby sobie uzmysłowić, że oddziaływania ukierunkowane czy wrażliwe na doświadczenie traumy, one co do zasady są pozytywne, pożądane dla wszystkich dzieci, dla wszystkich osób w klasie. To nie jest tylko tak, że różne nasze oddziaływania, o których tutaj zaraz będę mówił, one będą z korzyścią tylko i wyłącznie dla dzieci z doświadczeniem sytuacji trudnych, traumatycznych czy różnego rodzaju wyzwań. Tego typu oddziaływanie co do zasady jest pozytywne dla wszystkich osób, które w tych działaniach będą uczestniczyć. Przede wszystkim dlatego, że to oddziaływanie koncentruje się na budowaniu umiejętności, uspokajania się, regulacji swoich emocji, uczuć, myśli, zachowań, również umiejętności uczenia się. Wszystko to tak naprawdę jak najbardziej jest pozytywne dla bardzo różnorodnych osób. Również trudne do przecenienia jest umiejętność budowania relacji interpersonalnych, opartych na zaufaniu, przewidywalności, spójności. I tak naprawdę to jest sekret oddziaływania podejścia wrażliwego na doświadczenie traumy, podejścia uwzględniającego doświadczenie traumy. Podejście, które z powodzeniem może być stosowane względem wszystkich dzieci w klasie. Drugą zasadą tego podejścia jest to, że budujemy w oparciu o zasoby i mocne strony. Dziecko nie jest problemem i problem, trudność w żadnym wypadku nie powinna przesłaniać nam dziecka. Koncentrujemy się nie na braku, na tego, czego dziecko nie umie, nie potrafi, z czym sobie nie radzi, a koncentrujemy się na tym, co potrafi, co umie. Identyfikujemy umiejętności, potencjał. To jest tak naprawdę zasób naszej pracy. Tymi elementami, włączając je do naszego procesu, stymulujemy dziecko do dalszego rozwoju. Identyfikujemy mocne strony, doceniamy, rozpoznajemy te mocne strony i zasoby. Dzięki temu pracujemy w taki sposób, aby dziecko uświadamiało sobie, że nie jest brakiem, uświadamiało sobie posiadane zasoby i dzięki temu wzmacniamy odporność, wzmacniamy poczucie kompetencji, poczucie tego, że potrafię, umiem, że mogę. Stymulujemy do aktywności. W związku z tym prowadzi to też wszystko do rosnącego poczucia zadowolenia i poczucia szczęścia. Zgodnie z trzecią zasadą rozpoznajemy, doceniamy i reagujemy na czynniki, które mogą podtrzymywać, warunkować doświadczenie traumy. Po pierwsze, musimy poznać dziecko i rodzinę, z którą pracujemy. Poznanie takie powinno być przeprowadzone w sposób otwarty, nieuprzedzony. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z różnych możliwych stereotypów, które również mogą stać się naszym udziałem. Poznanie dziecka, rodziny powinno odbywać się w atmosferze szacunku, zrozumienia i docenienia różnic, które tu się mogą pojawić, szczególnie różnic kulturowych. W tym kontekście wiedza o kulturze pochodzenia jest niezwykle ważna do tego, aby adekwatnie pracować i wchodzić w interakcję z osobami z rodziny i z samym dzieckiem. Poznajemy siebie w tym kontekście, poznajemy swoje uwarunkowania, no i niwelujemy różnego rodzaju mikroekspresje, zachowania z naszej strony, czy automatyzmy myślowe, które mogą nam w tym poznaniu takim nieobciążonym stereotypami przeszkadzać. Wspieramy dziecko, jego rodzinę w poczuciu tożsamości. Wszak dziecko pochodzi z określonej kultury, z określonym bagażem emocjonalnym, historią do nas przychodzi. I w naszym oddziaływaniu w szkole powinno być miejsce do tego, aby taka tożsamość
kulturowa, odmienność kulturowa mogły również się ujawniać, czy to poprzez wspieranie, wykorzystywanie w naszej pracy szeregu różnych pomocy dydaktycznych, książki, muzyka, zabawki, język, różne elementy klasy, w której może znaleźć się przestrzeń do tego, aby właśnie ta tożsamość, odmienność kulturowa również mogła być zaakcentowana. No i oczywiście wspieramy budowanie relacji zarówno dziecka z klasą i otoczeniem, jak i sami. Dążymy do tego, aby posiadać relację wrażliwą na potrzeby dziecka, na specyficzne uwarunkowania dziecka i na odmienność i specyfikę kulturową. Zgodnie z 4. zasadą, celem wsparcia wrażliwego na doświadczenie traumy jest nabycie odporności. Ten cel nabycia odporności może być jak najbardziej wpisany w nasze cele edukacyjne, które chcemy zrealizować z daną klasą. Tutaj różnorodność celów jest nieograniczona. To może być wspieranie kreatywności, własnej inicjatywy, wiedzy, krytycznego myślenia, no i właśnie odporności psychicznej. Odporności psychicznej, która przede wszystkim jest umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. To jest umiejętność radzenia sobie z emocjami, regulowania emocji. To jest również swego rodzaju odporność kulturowa. Odporność kulturowa, która oparta jest o wartości kulturowe, język, zwyczaje, o poczucie przynależności do swojej kultury. No i dzięki temu też korzystanie z własnej kultury, możliwości radzenia sobie z przeciwnościami. To jest ten zasób, o którym wspominałem wcześniej, na którym jak najbardziej możemy budować. Nabywanie odporności edukacyjnej powinno odbywać się w kontekście stabilnej, zaangażowanej w dziecko relacji z nauczycielką i nauczycielem. Po to właśnie, aby kształtować umiejętności krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania. To są umiejętności regulacji emocji, zarządzania emocjami, panowania nad nimi. To jest umiejętność kontroli impulsów, umiejętność odraczania bezpośredniej gratyfikacji na rzecz późniejszej gratyfikacji. To jest umiejętność analizowania swojego funkcjonowania w kontekście określonych bodźców, robienia analizy przyczynowo-skutkowej, umiejętność rozpoznawania przyczyn swojego zachowania. To jest kształtowanie realistycznego optymizmu, znaczy optymizmu, który oparty jest na pozytywnym myśleniu, ale bez ignorowania faktów. To jest umiejętność empatyzowania, a więc rozumienia emocji, potrzeb innych osób. To jest kształtowanie poczucia sprawstwa, tego, że potrafię, znania swoich granic i możliwości, również swoich ograniczeń. To jest również kształtowanie umiejętności wychodzenia naprzeciw, nie poddawania się pod wpływem błędów, umiejętności wyciągania i formułowania właśnie wniosków na podstawie błędów, po to, aby przyjmować postawę proaktywną. Zgodnie z 5. zasadą, rekomendacją wsparcia wrażliwego na doświadczenie traumy jest dążenie do regulacji emocji, dążenie do właśnie kształtowania umiejętności regulowania, kontroli swoich emocji. One pojawiają się parokrotnie w trakcie naszych rozważań, między innymi dlatego, że to jest jedna z ważniejszych umiejętności, w zakresie których doświadczamy deficytu właśnie w kontekście traumy. Trauma prowadzi do tego, że tracimy kontrolę
nad tym, co doświadczamy, jak doświadczamy, nad tymi emocjami. Tutaj pojawia się ogromna pobudliwość, która może być wzbudzana dźwiękami, zapachami, dowolnymi wskazówkami, które znajdują się w naszym bezpośrednim otoczeniu. I właśnie umiejętność rozpoznawania tych sygnałów płynących z ciała i umysłu będą ukierunkowane na to, aby zarządzać, sterować, aby kierować tymi emocjami. Nawet jeżeli wiemy, że pewne emocje nam się przytrafią, nie potrafimy nad nimi zapanować, to przewidywanie ich pojawienia się może doprowadzić do tego, że będzie taka osoba, takie dziecko szukać miejsca, w którym może te emocje doświadczyć w sposób nieprzeszkadzający albo w sposób taki zharmonizowany. To są różnego rodzaju na przykład kąciki wyciszenia. To jest praca ukierunkowana z organizowaniem otoczenia. Organizowaniem otoczenia, w którym mogą być wskazówki niepożądane, mogą być wskazówki, które wzbudzają, wyzwalają emocje, które są trudne do panowania. I to są również działania czy kształcenie ukierunkowane na właśnie opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnego rodzaju atrybuty, różnego rodzaju narzędzia, poprzez angażowanie się w aktywności muzyczne, poprzez stosowanie muzykoterapii, poprzez zabawki, książeczki, wszystko to, co może doprowadzić do relaksacji, jak najbardziej w tym zakresie może być pomocne. Zgodnie z 6. zasadą powinniśmy stosować pozytywne ukierunkowywanie, to znaczy, że wszelkiego rodzaju karanie, dyscyplinowanie, strategia zero tolerancji dla różnych trudnych zachowań, to jest tak naprawdę niepożądane nasze oddziaływanie, które może minimalizować doświadczenie poczucia bezpieczeństwa. Nie tędy droga. To może prowadzić do wtórnej retraumatyzacji. Dlatego należy się wystrzegać na zbytniego dyscyplinowania, szczególnie w sytuacji, kiedy dziecko, osoba pracuje tak naprawdę z doświadczeniem traumy. We wsparciu wrażliwym na doświadczenie traumy pracujemy z przestrzenią. Przestrzeń jest ważnym elementem codziennego funkcjonowania, ważnym kontekstem tak naprawdę uczenia, ale również leczenia. Tutaj w przestrzeni mogą pojawiać się co najmniej 2 rodzaje elementów. To mogą być elementy, które wzmacniają, stymulują, są facylitatorami rozwoju, ale mogą być również takie elementy, które mogą hamować ten rozwój, mogą stanowić barierę, mogą wyzwalać traumę, szczególnie jeżeli w jakiś sposób są powiązane z sytuacją pierwotnie traumatyczną. Wszystko to prowadzi do tego, że powinniśmy podjąć się takiej świadomej refleksji dotyczącej otoczenia, tego, w jakim otoczeniu dziecko się znajduje, w jakim stopniu to otoczenie może wspierać to dziecko, w jakim stopniu to otoczenie może wiązać się z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, poczuciem bycia akceptowaną, akceptowanym, w jakim stopniu znajdują się w tej przestrzeni elementy wskazujące, że dziecko jest szanowane, cenione wraz ze swoją odmiennością i różnorodnością. I taka refleksja jest właśnie ważnym elementem wsparcia udzielanego osobom z doświadczeniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych. Przestrzeń jak najbardziej może stanowić wsparcie potrzeb emocjonalnych, społecznych i fizycznych. Musimy zastanowić się, w jakim stopniu przestrzeń, w którym dziecko funkcjonuje, właśnie jest wspierające, posiada elementy sugerujące, że dziecko jest bezpieczne, że dziecko jest doceniane, że dziecko przynależy do grupy, w jakim stopniu przestrzeń sugeruje, że jesteśmy troskliwe, w jakim stopniu przestrzeń zachęca do swobody w byciu sobą, w jakim stopniu przestrzeń może wzmacniać, facylitować interakcje z innymi.
Czy przestrzeń jest interesująca? Czy zachęca do eksploracji, do uczenia? Czy przestrzeń pozwala na wyrażanie siebie, swojej tożsamości, przynależności? Warto zastanowić się, w jakim stopniu w przestrzeni znajdują się elementy sugerujące, że my szanujemy pochodzenie danego dziecka. Stwarzamy możliwość również doświadczania trudnych emocji. W jakim stopniu przestrzeń może sprzyjać podejmowaniu decyzji, również popełniania błędów. I ostatnia cecha takiej przestrzeni to oczywiście, czy przestrzeń jest atrakcyjna sama w sobie, czy ona jest fajna, czy ona jest interesująca dziecko, wzbudzająca ciekawość poznawczą. Myślę, że czasami tak bezrefleksyjnie podchodzimy do tej przestrzeni, nie za bardzo zastanawiamy się, w jakim stopniu ona może współgrać z naszymi celami edukacyjnymi i właśnie w tym podejściu wspierającym doświadczenie sytuacji trudnych, kryzysowych, traumatycznych, właśnie w tym podejściu ta analiza dotycząca przestrzeni stanowi ważny element, który powinien być podejmowany w sposób świadomy i jak najbardziej instrumentalny, właśnie po to, aby wspierać możliwość realizowania swoich celów edukacyjnych. Elementem przestrzeni jest również to, co się w tej przestrzeni dzieje. To jest to, czy my potrafimy przewidywać i czy doświadczamy stabilnej struktury dnia i struktury aktywności. To jest tak naprawdę zaczyn poczucia bezpieczeństwa, ta stabilność i przewidywalność, ta wiedza dotycząca tego, co się będzie działo, w jakiej kolejności, jak ten dzień będzie się rozwijać. Tutaj warto w związku z tym tworzyć plany dnia. Plany dnia, które są widoczne i dostępne, łatwo zrozumiałe, które mogą mieć jak najbardziej charakter obrazkowy, które nie wymagają umiejętności czytania, które spojrzeniem oka będą informowały, co się będzie działo, w jakiej kolejności, jakie aktywności będą dalej w tym dniu się pojawiały. Unikamy tutaj pośpiechu, unikamy gonitwy myśli, przechodzenia z jednej aktywności do drugiej. Wszystko powinno odbywać się w sposób mniej więcej zaplanowany i zharmonizowany. Tworzymy pewne rytuały działania, rutyny działania. Zapowiadamy przerwy z pewnym wyprzedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że rytuał, rutyna działania jest właśnie taką osnową, prerekwizytem poczucia bezpieczeństwa. Tworzymy procedury, które są omawiane, o których informujemy. Procedury przechodzenia z jednej aktywności do innych. Właśnie tak, aby unikać nagłości. Wplatamy w swoje aktywności chwilę relaksacji, odpoczynku. Poza tym, że ma to charakter edukacyjny, tworzenia właśnie umiejętności panowania nad emocjami, tworzenia umiejętności relaksacji, odprężenia, to również pozwala nam to troszkę poradzić sobie z nieprzewidywalnością tego, co się dzieje, no i oczywiście z zachowaniem pewnych takich rutyn zachowania, co realizuje tą zasadę dążenia do stabilności tego, co się dzieje, jak się dzieje w ciągu dnia. Tak naprawdę wszystko to, co prowadzi nas do niwelowania niepewności, poczucia zagubienia, będzie działało na naszą korzyść. Będzie działało na korzyść budowania właśnie poczucia bezpieczeństwa, o czym wspominałem na początku tego mini wykładu, który jest niezwykle ważnym elementem radzenia sobie z doświadczeniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych. I ten element budowania właśnie poczucia bezpieczeństwa poprzez to, co robimy, jak robimy, ale również w jakiej przestrzeni robimy, jest bezcennym i kluczowym elementem naszego działania i realizacji właśnie podejścia wspierającego doświadczenie sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych.